Dobra, i co jeszcze zauważyłem? Nie można się pomylić, bo zawsze z jednej strony jest do góry nogami napis, a z drugiej strony jest dobrze. Taki bajer. Opa, nie żebym nie ufał takiemu sprzętowi, ale wolę założyć kask z ochroną na twarz. Powinno być dobrze. Jata to dobra firma. Łańcuch jak łańcuch, prowadnica jak prowadnica. Będzie dobrze. Hopa! Także co ja mogę powiedzieć? Na pewno to nie tak jak dłuto. No ale też nie jest jakoś tam tragicznie słabe, no. Ale dłuto to dłuto. Pół dłuto to jednak tak słabiej to bierze, ale z drugiej strony no nie ma jakiejś takiej tragedii, do której można byłoby się nie wiadomo jak przyczepić. No. Prowadnica sama w sobie
wydaje mi się ok, no nic się tam nie luzuje. Już się troszeczkę tak jakby dobrze przesmarowała. Gwiazdka się, wydaje mi, że trochę jakby odblokowała. Nie wiem, zwał jak zwał, że chodzi już naprawdę ok. Smarowanie jest, oleju bywa. No ciepła, po prostu ciepła. No nie jest ani gorąca, ani... Wydaje mi się ok. Prowadnica jak prowadnica. Wydaje mi się, że to jest... Może są tam jakieś kosmiczne technologie zastosowane, o których nie wiem. Dwie blaszki metalu połączone. Kółko jak kółko, gwiazdka jak gwiazdka. Kwestia, czy się szybko zatrze, czy nie. Mocowanie to samo. Tu jest pod jakimś kątem nawiert, a tu jest prosto. Czy to czymkolwiek się różni? Nie wiem, nie znam się. Pokazuję tylko to co widzę. Ok, teraz zakładamy Power Cut z Oregona. Tu jest napisane do jakiej piły, żebym później wiedział. No, łańcuch to też tak ciężko porównać. No, łańcuch półdłuto do łańcucha pełne dłuto. Więc tutaj jest ta agresja. Jest ta agresja na zębach tonących, a tutaj to raczej to tak słabo wygląda. Te zęby są tak agresywne jak ja, czyli wcale, więc... No dobra. O nie, znowu poplątanie. Co ja teraz zrobię? I już. O, z Oregona to od razu szybko się rozplątuje. Już jest pierwsza różnica. Zobaczymy, co to cudo potrafi. Opa, tak więc zaczniemy od naszego klocuszka, później zajmiemy się obrzynkami i no i na koniec może moja jakaś mała taka konkluzja, coś takiego. I teraz jest już łańcuch z Oregona. Ja wiem, że to jest już łańcuch pełne dłuto, bardziej agresywny, szybciej tnący i po prostu milszy w użytkowaniu. No ale tylko takie coś mam do porównania, więc sprawdźmy. Z pewnością są tutaj troszeczkę dłuższe te wióry, ale ja wiem, czy jest aż taka wielka różnica.
Przejdźmy do jakiegokolwiek podsumowania. Zacznijmy może od prowadnicy Yato. To jest akurat 20. To była akurat 20-calowa, 50 cm. I tak, moje pierwsze spostrzeżenie to na pewno tutaj na gwiazdce występuje taki może minimalny, ale występuje, ale to od samego początku. Luz poprzeczny na Husqvarnie, to już była używana swego czasu. Na Husqvarnie coś takiego nie występuje. Tutaj jest. Jak to się przełoży na żywotność? No pewnie z pewnością jakoś, ale tak, 50 20-calowa z Husqvarny kosztuje 200 bodajże 40 zł, to kosztuje 30 kilka złotych. No jest taka różnica. Do tego wziąłem sobie jeszcze 14. Oj, taką 3/8 cala. Jeżeli chodzi o rozstaw nitów pierwszego i trzeciego. No i to też w granicach tam 30 zł. No prowadnica jak prowadnica, no. Dwie blaszki. A co tu jest w środku? Nie wiem, nigdy tego nie rozbierałem, nie jestem aż takim znawcą. Mówię, dla mnie do okazjonalnego cięcia wystarczy. Prowadnica na pewno ok. Oregon ok. Mówię, no ja z reguły używam to naprawdę w takich ciężkich warunkach. Rzadko kiedy zdarza się, żeby to drewno było czyste, więc no nie wiem, może zrobię jakieś takie podsumowanie po jakimś tam czasie. Nity jak nity, sprasowane, gwiazdka wprasowana, działa. Co z tego wyjdzie? Nie wiem. Po jakimś tam użytkowaniu, ale najpierw muszę dojechać tego Oregona, chociaż to pewnie nieprędko nastąpi. Tak, w razie gdyby się coś stało, wydaje mi się, że dobra opcja mieć nawet taki tani zamiennik. Co do łańcuchów, no ciężko to porównywać z Husqvarną, znaczy przynajmniej to co ja posiadam. Ciężko to porównywać z Husqvarną taką jak mam, z łańcuchem Husqvarny, ewentualnie łańcuchem z łańcuchem Oregon. No bo tu jest pełne dłuto, tu jest pół dłuto. Z Oregona łańcuch pełne dłuto kosztuje bodajże 94 zł. To kosztuje, tylko że to jest pół dłuto. Pół dłuto z Oregona kosztowało chyba 85. Tutaj pół dłuto kosztuje 34. Zresztą już sobie zerknę na ściągawkę. Za 3 łańcuchy dałem 104 zł, no czyli około 34 zł. Za to za 3 łańcuchy 14-calowe, 14 cali na 3,5, znaczy na 3/8 cala, dałem 85 zł, czyli wychodzi jakieś 27-28 zł za jeden łańcuch. W porównaniu też do, mówię, 1/3 ceny z Oregona i tak 1/4 ceny z Husqvarny. Chociaż załóżmy prowadnica Yato to jest wartość 30 kilku złotych. Dokładnie to było mała kosztowała 28 zł prowadnica, a duża prowadnica 50 kosztowała 32 zł niespełna. Gdzie ta sama prowadnica z Oregona kosztuje 130, a z Husqvarny kosztuje 240 zł. No więc jest duża różnica, mówię. Ja z reguły takie raczej brudne, wręcz syfiaste, że drewno piłuję. No to na pewno z tych łańcuchów skorzystam do cięcia czegoś takiego bardziej czystego.
raczej będę stosował pełne dłuto. Jeszcze rzucę okiem tylko na stronę Yato. Jedyne dłuto, w sensie pełne dłuto, łańcuch pełne dłuto jaki sprzedają, jest to łańcuch na szpuli, który samemu trzeba sobie zanitować. No dlatego no, widocznie nie zwróciłem uwagi. Z Oregona na pewno przeglądałem pełne dłuto, a tutaj tak wyszło, że nawet nie mają pełnego dłuta dostępnego. Jak za 30 zł mi się wydaje, że ok. No i dobra, co tutaj dużo mówić? Łańcuch jak łańcuch, prowadnica jak prowadnica, spełniają swoje oczekiwania. Mówię, dla jakichś tam profesjonalistów większych, jeżeli chodzi o cięcie, piłowanie i tego typu sprawy, może się to wydać słabe. Dla mnie takie półdłuto, no na pograniczu. Nie źle, mogłoby być lepiej. Na pewno wolniejsza praca przełoży się na, nie wiem, większe spalanie, większe zużycie oleju. Też trzeba to sobie wliczyć, wkalkulować. Nie wiem jeszcze jak z ostrzeniem. Zajechałem po ziemi, no to dosyć szybko się stępił. No ale też porównywalnie do Oregona, więc może troszeczkę, no na pewno jest troszeczkę to słabsze, ale jak za taką cenę można spróbować, warto spróbować. Chyba warto, nie wiem. Nikt mi za to nie płaci, więc nie będę was namawiał. Jak dla mnie jest ok. Odsyłać nie będę. Zostawię takie awaryjne, ewentualnie tak jak mówię, do bardzo ciężkich prac. Ciężkich, do brudnych prac. Także ja jestem zadowolony. W cenie jednej prowadnicy z Husqvarny 50 kupiłem praktycznie 6 łańcuchów i 2 prowadnice. No jest taka różnica. Do okazjonalnego polecam cięcia, do takiego zawodowego to polecam większą piłę. To była Husqvarna 550 XP drugiej generacji Mark II. Jak dla mnie wystarczająca, podejrzewam, że nawet za mocna. A tą gałęziówkę kiedyś jeszcze przetestuję. Przetestuję na produkt z łańcuchem i prowadnicą Yato. To jest Husqvarna T435. Całkiem dobre urządzonko. Takie połazić po drzewach. Chociaż z moją wagą 100 kg jest to troszeczkę ciężkie. No i dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że komukolwiek z Was mój mini test pomógł. Nie była to audycja sponsorowana. Niestety nikt mi jeszcze nie chce płacić za nagrywanie filmów i odcinków na YouTube. No ale trudno, jakoś się z tym pogodzę. Także mam nadzieję, że choć trochę pomogłem. Cały czas źle patrzę, bo patrzę w monitor zamiast patrzeć w obiektyw. Może się kiedyś tego nauczę. Dobra, trzymajcie się zdrowo. No i co, widzimy się w następnym odcinku. I suby tam lecą i łapki i komentarze. Chyba tak. Trzymajcie się, cześć.